Zwiedzanie Tczewa zaczynam od dworca kolejowego. Tczew jest jednym z największych węzłów kolejowych na Pomorzu. Stacja obsługuje ruch pasażerski i towarowo-przeładunkowy na 3 liniach kolejowych. 9 Warszawa-Gdańsk, magistrali węglowej 131 Chorzów-Tczew oraz linii 203 Tczew-Kostrzyń. Dworzec kolejowy jest oddalony od centrum miasta o 1,7 km, więc wsiadam do autobusu komunikacji miejskiej, która jest w Tczewie bezpłatna. Tczew, miasto położone nad Wisłą, jest siedzibą powiatu tczewskiego i gminy wiejskiej. Należy do aglomeracji trójmiejskiej i liczy nieco ponad 57 000 mieszkańców. Jest jednym z najstarszych miast na Pomorzu, a jego historia sięga 1252 roku, kiedy to książę Sambor II rozpoczął budowę zamku. W 1260 roku Tczew otrzymał z rąk księcia prawa miejskie. W 1308 roku miasto zdobyli podstępem Krzyżacy i panowali w nim z krótką przerwą aż do drugiego pokoju toruńskiego w 1466 roku. Dzięki komorze celnej na Wiśle i rozwojowi rzemiosła oraz handlu Tczew zaczął się bogacić i rozwijać. Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku miasto i całe Pomorze znalazło się pod panowaniem pruskim. Przez chwilę widoczny jest zabytkowy wiatrak typu holenderskiego zbudowany w 1806 roku. Ma nietypowy układ 5 skrzydeł. 30 stycznia 1920 roku do Tczewa wkroczyła błękitna armia generała Hallera. 1 września 1939 roku polscy żołnierze wysadzili mosty na Wiśle, a nazajutrz do miasta wkroczyły wojska hitlerowskie. Okupacja zakończyła się zdobyciem Tczewa przez wojska radzieckie 12 marca 1945 roku. Przejeżdżamy obok parku imienia Mikołaja Kopernika, od którego zacznę piesze zwiedzanie miasta. Widać już tczewski ratusz. Park o powierzchni 2,8 hektara należy do parafii ewangelicko-augsburskiej. Niegdyś znajdował się tu cmentarz. Miasto czyni starania o przejęcie parku, które umożliwiłoby jego rewitalizację. Ten obelisk poświęcony jest żołnierzom walczącym pod Monte Cassino, Falaise, Arnhem oraz w Powstaniu Warszawskim. Rośnie tu starodrzew, są rabaty kwiatowe, krzewy ozdobne, ale widać, że rewitalizacja jest potrzebna. Park położony jest między ulicami Wojska Polskiego i 30 stycznia. Ozdobą parku jest zbiornik wodny z fontanną, która też wymaga odnowienia. W pobliżu fontanny gromadzą się kawki i miejskie gołębie. W głębi parku znajduje się pomnik Solidarności. Na 2 tablicach umieszczono daty robotniczych strajków z 1956, 68, 70, 76 i 1980 roku. Pomnik odsłonięto 12 listopada 2010 roku. Miasto po załatwieniu formalności związanych z prawem własności może uzyskać dotację unijną na 3 parki w wysokości 17 milionów złotych.
Dochodzi tu jeszcze park miejski i skwer Konstytucji 3 maja. Narożna kamienica przy ulicy Wojska Polskiego przyciąga uwagę wykuszem zakończonym wieżyczką. Zdobił ją również rizalit z neobarokowym szczytem. Na tablicach ustawionych w parku pokazano najważniejsze zabytki Tczewa: wiatrak, wieżę ciśnień, mosty na Wiśle, kościoły i inne. To gotycki kościół pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki z XIV wieku. Na tyłach ulicy Wojska Polskiego mają swoją siedzibę organizacje kombatanckie. W Tczewie stacjonował 16 Batalion Saperów, rozwinięty w 2023 roku do struktury pułku o nazwie 18 Pułk Saperów. Społeczeństwo ziemi tczewskiej upamiętniło obeliskiem swoich saperów. Wokół obelisku ustawiono tablicę ze zdjęciami i opisem historii tej zasłużonej jednostki wojskowej. Na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego znajduje się obelisk poświęcony marszałkowi. Obelisk odsłonięto 6 sierpnia 2014 roku w 100. rocznicę utworzenia Legionów Polskich. Funkcję ratusza spełnia okazały gmach zbudowany w stylu neogotyckim. Budynek wzniesiono w 1908 roku w okolicy zniszczonego pożarem hotelu gdańskiego. Jest siedzibą Urzędu Miasta i Samorządu Tczewskiego. Na dwuspadowym dachu znajdują się dwie wieżyczki. Ta z zegarem nakryta jest spiczastym hełmem. Fasadę zdobią krenelarze i rozety. Przy głównym wejściu umieszczono herb Tczewa, czerwonego gryfa na białym polu. Prawa wysunięta część ratusza posiada w narożnikach dwa półokrągłe wykusze nakryte stożkowymi dachami. Przed budynkiem jeszcze jeden gryf. Między wykuszami znajduje się ozdobny szczyt. Ta część budynku o nieregularnym kształcie nakryta jest dachami mansardowymi. Mieści się w niej Urząd Stanu Cywilnego i sala ślubów. Biała, narożna kamienica przy placu Marszałka Piłsudskiego też zwieńczona jest wieżyczką. Przy ulicy 30 stycznia 1 wznosi się budynek z 1891 roku. W czasach pruskich był siedzibą szkoły żeńskiej, po wojnie gimnazjum i kilku innych szkół. Budynek częściowo się spalił w 1987 roku, ale został odbudowany. Od 2013 roku urzęduje tu Rada Miasta. Przy ulicy 30 stycznia znajduje się kaplica ewangelicka z 1883 roku. Pięknie odnowiony budynek z wykuszem i mansardowym dachem jest siedzibą Banku Spółdzielczego. W perspektywie ulicy widoczna jest zabytkowa miejska wieża ciśnień. Ale najpierw w kolejnym odcinku pokażę Muzeum Wisły.